Czy wiecie, ile kroków dzisiaj przejdziemy razem z Julią Badowską? Dzień Cześć, dobry, Julka. cześć. Serwus. Podczas naszego porannego power walka. Patrzyłem na statystyki chodzenia i jeżeli byśmy szli krokiem takim spokojnym, tempem spokojnym, to byśmy przeszli około 1000 kroków przez 10 minut. A jeżeli byśmy poszli żwawym tempem, to przejdziemy przez 10 minut około 1300 kroków. Jakim tempem masz ochotę przejść się dzisiaj? No, myślę, że oboje jesteśmy związani ze sportem, więc raczej żwawym. No dobra, to ruszamy. Jeżeli pójdziemy żwawym tempem, no widzę, że już nadałaś dobre tempo. To miało być żwawo, no. No właśnie. To jeżeli pójdziemy żwawym, a nasz power walk zakładam potrwa jakieś 20-25 minut, no to popatrzcie, to już będzie ponad 3000 kroków. 3250 dokładnie, jeżeli by było to 25 minut. Nieźle, co? Jak na dobry początek dnia. Super. Julka, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie na nasz dzisiejszy poranny spacer. Powiedz, czym się na co dzień zajmujesz, gdzie pracujesz? Przedstaw się proszę wszystkim. Dzień dobry, jestem psychologiem sportu. Pracuję w swoim gabinecie, ale jestem też na przykład psychologiem kadry surfingu. Więc też działam na tym polu, ale generalnie głównie mam swój gabinet, w którym pracuję i specjalizuję się w pracy z młodzieżą. Tak, to jest w ogóle Pracuję też z dorosłymi zawodnikami, ale generalnie specjalizuję się w pracy z młodzieżą. Super, fajnie. Ja tutaj muszę coś powiedzieć, ponieważ my znamy się od lat. Tak, właśnie liczyłam ostatnio, 20 paru co najmniej. Naprawdę? Tak. No fajnie. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie nawet. A możesz przypomnieć, gdzie to było? Tak, wyglądało to tak, że nasi rodzice w domu powiedzieli, żebyśmy się ładnie, ale sportowo ubrali i że gdzieś jedziemy. O, Tak, i nie wiedzieliśmy z moim bratem, gdzie jedziemy, to było przed wakacjami. I pojechaliśmy i stanęliśmy pod jakimś domem i my nie wiedzieliśmy, o co chodzi dalej. I wyszedłeś ty nas przywitać i się okazało, że jedziemy na obóz żeglarski z tobą. proszę, no właśnie, wtedy organizowałem obozy żeglarskie na Mazurach w Akademii Żeglarskiej Przygody pod moim patronatem. Tak naprawdę je organizowałem. Tak, Fajne. nie no, przyjechałeś do nas na obóz i byłeś z nami, No nawet tak, pływałeś tak. z nami na łódkach, pamiętam. No proszę. I pamiętam nawet sytuację, w której ktoś zeskoczył z łódki, bo cię zobaczył i próbował nas dogonić w pław. Nie wiem, czy dalej ci się to zdarza, ale pamiętam, że my nie wiedzieliśmy trochę, o co chodzi. Że wiedzieliśmy, kim ty jesteś, ale dla nas super było to, że byłeś takim normalnym, fajnym człowiekiem, dostępnym i w ogóle, a właśnie ludzie, pamiętam, że na łódkach o, Mateusz! I nas gonili, co było śmieszne. No. Tak, fajne, stare, dobre czasy, te obozy. Bardzo miło wspominam, to była dobra przygoda. No to fajnie. Julka, jesteś po raz pierwszy tutaj gościem na naszym Power Walku, a mam taką zasadę, taką tradycję, że każdego mojego gościa pytam o nawyki, bo my dużo rozmawiamy o nawykach, inspirujemy też innych do budowania zdrowych przede wszystkim nawyków. Chciałem zapytać się Ciebie o Twoje 2 nawyki. Pierwszy taki, który Tobie służy. Jaki to jest? Już? Dobra. Właśnie chciałam się ciebie zapytać, nawyki czy rutyny? Bo słuchałam odcinku. Okej. I A to skąd jest... to pytanie? Stąd to pytanie, że skończyłam ostatnio psychodietetykę ze względu na zawodników z zaburzeniami odżywiania, z którymi pracuję też. I tam padło takie pytanie na zajęciach. I nasza prowadząca zapytała się nas, jaka jest różnica. To jest ciekawym pytaniem. No, ciekawym pytaniem. Między nawykiem właśnie. a rutyną. No, pociągnijmy ten wątek, bo to jest może nawet z wszystkich tutaj naszych powerwalkerów i powerwalkerki zainteresować. Jak się ta dyskusja potoczyła? No, mieliśmy dużo różnych pomysłów, ale ostatecznie prowadząca powiedziała nam, że nawyki sprawiają, że jeżeli ich nie zrobimy, to mamy poczucie winy. Okej. A rutyny, że nie mamy. Co, żeby nie było, brzmi nacechowane negatywnie, ale no tak nie jest, bo niektóre nawyki jakby chcemy robić i chcemy się źle czuć, jak ich nie zrobimy. Nie wiem, umycie zębów wieczorem, jak nam się nie chce wstać, więc nie chciałabym, żeby tu, wiem, że dużo rozmawiamy o nawykach w powerwalkach, więc nie chciałam, żeby to wybrzmiało negatywnie, ale myślę, że jest to ciekawy wątek do zastanowienia się. Tak. Ja lubię posługiwać się przykładami, jeżeli Tak. jesteśmy w tej dyskusji, bo Tak. ja uwielbiam dyskusje i nawet challenge'owanie się różnymi pomysłami. Przecież nie musimy się zgodzić Tak, co tak, do tego. tak, totalnie. I that's okay, jak to mówi Wojtek Hera.
który też prowadzi tutaj nasze powerwalki. To jest super, jeżeli jest niezgoda Tak. i dyskusja i Ciekawie. zaciekawienie, prawda? I z pełnym szacunkiem. Tak. I poszerzamy swoje horyzonty oboje wtedy No, dzięki temu. aż mnie ciarki przyszły po plecach i to nie z tego mrozu, który dzisiaj jest nad morzem, bo idziemy, moi drodzy, w Sopocie w kierunku naszej pięknej Zatoki Gdańskiej. Zaraz ją Wam pokażemy. Możemy podejść do wody nawet, ja marzę o tym. Tak, natomiast to, dlaczego mnie ciarki po plecach przeszły, Tak. ponieważ ja lubię tego typu dyskusje. Ja Wiem. lubię ciekawość, ja lubię zadawać pytania. Wiem. I wiem, że Ty też. Tak, I mam dokładnie. nadzieję, że Wy również. Moi drodzy, dobra, to ja To powiem możemy- przykłady. To ja tak, przykłady powiem, dawaj. bo dla mnie rutyna to jest na przykład taka rutyna, kiedy za każdym razem, kiedy przychodzę rano do klubu żeglarskiego, do portu, w którym stoi moja łódka, a tego dnia mamy wypłynąć, to moją rutyną jest to, że najpierw idę do łódki, odkrywam pokrowiec, sprawdzam wszystkie Tak. linki i robię pomiar ustawienia masztu i tak dalej, i tak dalej. To jest moja rutyna. Natomiast nawykiem na przykład dobrym jest dbałość o sen. Że nawykiem jest to, że dbam o to generalnie, żeby nie zabierać telefonu do sypialni. Tak. Czyli rutynę bym powiedział, że to są już te szczegółowe działania, a nawyki to są takie generalne podejście do działania. To jest na przykład to, że rano wychodzę na poranny spacer. To jest zdrowy nawyk. Tak. Rano ktoś idzie ćwiczyć. Rano ktoś będzie morsował. Ciekawe, czy zaraz zobaczymy, czy ktoś będzie morsował w naszej zatoce. I to widzę tą różnicę Tak. pomiędzy tymi dwoma określeniami, natomiast prawda jest taka, że one są bardzo spójne, podobne, jak nie identyczne. Tak, no właśnie. Dlatego to pytanie wtedy mnie zaciekawiło bardzo i tak zostało ze mną. No. Aha, Tak, fajnie. bo to jest i też właśnie no to, co powiedziałeś, że starasz się mieć nawyk spania 9 godzin na przykład, no to Tak. to jest dobre i chcemy takiego nawyku i może dobrze, że będziemy mieć poczucie winy, jak czasem tego nie zrobimy, a może nie dobrze właśnie, no też trochę o tym dzisiaj pewnie rozmowa tak naprawdę. Poczucie winy jest też w pewnym sensie motywacją. Tak, no A właśnie, jeżeli do tego, tak by było. że nie, jednak mi na tym zależy i jednak Tak. chcę mieć ten nawyk, tak? I chcę jednak jutro zadbać o to, żeby przespać te 9 godzin, więc dlatego chciałam, żeby to nie zabrzmiało negatywnie, Tak. tylko być może możemy to właśnie obrócić w pozytywną stronę, jeżeli przyjmiemy tą definicję w ogóle. Super, super. No, dobra, ale Zatrzymajmy to się na chwilę, poczekaj, Tak. i pokażmy wszystkim nie może. nasze morze tuż za nami. Popatrzcie, jak pięknie to wygląda, pomimo pory roku. Tak, nie, no już jest parę super. osób na plaży jest, widzisz? Tak, Tak. super. A jest wczesny poranek. No Tak. dobra. Dobrze, czyli Czyli tak, moje nawyki? Twoje nawyki. Ten pierwszy, który już u siebie wypracowałaś Pierwszy, i który Tobie służy. Pierwszy, który wypracowałam i który w moim odczuciu jest super ważny i myślałam o tym, przygotowywałam się oczywiście do tego pytania. I trudno mi jest go do końca tak nazwać w jednym słowie, ale chodzi o to, że wyuczyłam się tak i na swojej terapii i pracując z zawodnikami tego, żeby sprawdzać, jak się czuję. Okay. Czyli sprawdzać, jaka emocja mi w tym momencie towarzyszy i skanuję przy tym ciało i sprawdzam i sobie oddycham i godzę się z tą emocją i ją akceptuję. I myślę, że to jest takie coś, co przez ostatnie lata mi się bardzo dobrze udało wypracować. Czy mówisz o samoświadomości w danym Tak, momencie? tak. Nawet kiedy z kimś rozmawiasz, nawet jak ze mną teraz idziesz na spacer, to też to skanujesz? Czy Tak. dopiero jak się skończy Nie, taki na power-up? przykład wiedziałam, że jadąc tutaj się strasznie cieszyłam. Będą morsować, patrz. Że wiedziałam, że się cieszę i sprawdzałam, czy to jest lekki stres, czy to jest bardziej ekscytacja, czy to jest na przykład właśnie stres, że ja o tej porze normalnie aż tak nie myślę Tak. i to jak mój mózg będzie działał, więc sprawdzam sobie. A jak wiemy, stres jest też ekstra, więc Tak. się cieszyłam, że czuję to pobudzenie i sprawdzałam, co to jest. A to jest świetny nawyk. Tak. Ja Świetnie. też to robię, ale podświadomie nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy robię to świadomie. Bajka to może być Tak. w ogóle, to świetna inspiracja może być też dla innych, słuchajcie, żeby w trakcie, przed, po uświadamiać sobie, jakie emocje będą nam towarzyszyć. Tak. I dlaczego. To jest tak zwane, ja uwielbiam tą metodę think for things before they happen. Czyli przeżyj sytuację, zanim się wydarzą. I nie tylko same sytuacje, co mam zrobić i tak dalej, ale także moje reakcje, nasze reakcje. Tak, a to jest też ciekawe w kontekście w ogóle sportu i naszego życia, myślę też w pracy i w ogóle. Ostatnio jak byłam na konferencji na AWF-ie, to
było dużo dość mówione o tym, że mało nam szkodzi ten stres, który jest w trakcie wykonania, a dużo bardziej szkodzi nam, a raczej może nie, że szkodzi, ale nakręca nas w nie tą fajną stronę, stres, że się zestresujemy. O, Bo już czekamy, że mamy wyzwanie jakieś i o nie, co jak się zestresuję, jak sobie z tym poradzę. tak, I bardziej się tym nakręcamy niż samym momentem, w którym rzeczywiście ten stres się pojawia i po chwili znika. tak. Więc to jest nawyk mój, to takie skanowanie siebie w danym momencie. Czuję jakieś napięcie, sprawdzam co to jest, albo czuję właśnie odwrotnie, Tak. że jestem za mało pobudzona i co to jest za emocja i co to się dzieje. Więc to jest mój ten nawyk, który udało mi się wypracować, myślę, i jest mi z nim dobrze bardzo. Fajnie. I pomaga on też w ogóle mieć dużo dystansu do tego, co się dzieje dookoła. Tak, takiego, że nie biorę niektórych rzeczy do siebie, się zastanawiam, dobra, czy ta reakcja jest o mnie, czy nie jest o mnie. I też w którymś odcinku rozmawialiście o cierpliwości, nie pamiętam, czy z Mateuszem Brelą, Tak. to mi też na przykład pomaga to mieć dużo cierpliwości. Więc myślę, że to jest też taka podpowiedź. Tak, bo jeżeli jestem w kontakcie z tym, że to coś wzbudziło we mnie napięcie, już za bardzo chcę, za szybko, no to mogę sobie poddychać i nabrać trochę przestrzeni. Nasi drodzy, musicie nam uwierzyć na słowo, ci z Was, którzy słuchają nas na Spotify'u, że za nami są morsujący morsy, tak? No Morsy, chyba można tak. powiedzieć. Ludzkie morsy. Ludzkie morsy. Właśnie dwójka wskoczyła teraz do wody, no i zażywają chłodnych kąpieli o poranku. Tak jak pokazywała nam to Joanna Flis w listopadzie, która budowała u siebie taki nawyk. To taka ciekawostka. Skręcimy sobie tutaj w lewo? Tak. Super. Dobrze. Bardzo fajne, że tak powiem, inspiracja od Ciebie. Dzięki. A powiedz o nawyku, którego nie masz u siebie wypracowanego, ale który by Ci się przydał. Czy masz taki? Mam i to dwa. Jeden bardziej fizyczny, w sensie taki bardziej związany z ciałem, czyli picie wody. Dalej bym chciała pić więcej, już jest lepiej, ale zdecydowanie bym chciała pić więcej. Okay. A drugi, o którym myślałam, to chciałabym bardziej nauczyć się oddelegowywać pracę. Że za dużo biorę na siebie, a chciałabym też chyba się nauczyć ufać innym, że to ogarną, a jak nie ogarną, to też damy radę. Tak jest. A jak nie ogarną dzisiaj, to mogą ogarnąć, bo się nauczą tego za No tydzień, tak, tylko wiemy, za że to jest miesiąc. trudne, nie? No bo to się wtedy dzieje moim kosztem, ja muszę tego kogoś, nie wiem, uczyć czy wspierać, to mnie kosztuje energię, więc Ale to no, jest trudny inwestycja, temat. to jest inwestycja w przyszłość. Tak, no więc Tak. dlatego chciałabym, myślę, że to jest taki mój drugi, który chciałabym Okej. sobie wyrobić. No fajnie. To, trzymam kciuki. Dobra, dzięki. I wspieramy w takich zadaniach, w takich inicjatywach. Super, dobrze. Ustaliliśmy z Julią, że porozmawiamy dzisiaj o pewnym stanie umysłu, też świadomości, o tym, że nieraz, nie wiem czy Wam też, ale mi się wydaje, że wszystko wszystkim wychodzi, ludziom dookoła mnie. Widzę, jak dają sobie radę, jak wszystko dowożą, ogarniają, a ja nie. I to oczywiście dzisiejsze czasy, specyfika dzisiejszych czasów, kiedy szczególnie na social mediach widzimy ten najlepszy obraz świata zewnętrznego, to co robią nasi znajomi albo ci, których śledzimy. No i co się wtedy dzieje w naszym życiu, w naszej głowie, w naszym ciele? Pojawia się stres. Tak, A stres to zdrowie. tak. I o zdrowiu mówimy tutaj na naszych powerwalkach. A właśnie zapomniałem wspomnieć, że mamy partnera naszych powerwalków, któremu bardzo dziękujemy. Partnerem powerwalku jest platforma Multilife. Świetne miejsce do dbania przede wszystkim o swój dobrostan, czyli o zdrowie fizyczne, psychiczne, kontakt z naturą, taki właśnie jak dzisiaj mamy podczas takiego spaceru. Bardzo dziękujemy naszemu partnerowi. Ale wracając do tematu, Tak. to jest jednak dzisiejszy problem, czy problem z dzisiejszych czasów. Czy masz też taką obserwację? Tak, zdecydowanie i to właśnie, czego też na psychodietyce się nauczyłam, to to, że jeżeli wyrabiamy sobie nowy nawyk, chcemy go wyrobić, no to ważne, żebyśmy też sobie dali przestrzeń na to, że on nie zawsze będzie i będziemy mieć momenty kryzysu i żeby nie fiksować się na to, że jak już chcemy ten nawyk, postanowimy sobie na przykład noworocznie, że już od dzisiaj to robię, no to na sztywno, tak? Tylko żeby to właśnie było gdzieś elastyczne. Tak.
Ale inspiracją do tego tematu dla mnie przynajmniej była moja praca właśnie z młodymi zawodnikami, ale generalnie młodymi ludźmi. Bo tu chyba chciałabym bardziej podkreślić, że oni są ludźmi jednak. Tak. No to właśnie bardzo często słyszę od nich, tak, że się bardzo porównują do innych, że inni to, inni tamto, że wstają o 6 rano, uprawiają jogę, wszystko, próbują sami robić zdrowe śniadania, idą na trening, wracają, szkoła, znowu trening. I są jeszcze uśmiechnięci do tego i dobrze Muszą ubrani. być i jeszcze świetnie make-up. wyglądają na zdjęciach. No Tak, i po prostu, i przychodzą do mnie do gabinetu i mówią, no Julka, nie da się. Po prostu. I śpią po 4-5 godzin, nie dbając o inne ważne, dobre nawyki, tak? Bo próbują co? wszystko. No bo pani na Instagramie mówiła, że jest szczęśliwa, jak robi jogę o 6 rano i powerwalki polecamy oczywiście, ale jak czasem wam wyjdzie trochę później niż o 6:15, to się nic nie stanie. Tak. Tak, żebyśmy po prostu w tych wszystkich rozmowach o prokrastynacji, o perfekcjonizmie, który no, jest też zmorą, wydaje mi się, teraz czasów. Tak. Tak, żebyśmy w tym wszystkim szukali po prostu też elastyczności i takiego akceptacji siebie i zaufania do siebie, że jak czegoś dzisiaj nie dałem rady zrobić, no to też może moje ciało mi coś dzisiaj podpowiada, że potrzebuję dłużej pospać czy dłużej odpocząć, a nie zawsze. O, mamy towarzystwo. No właśnie, dzień dobry, puścimy Panię. Dzień dobry. Jaki miły spacer. Pozdrawiamy serdecznie. Fajnie. Proszę Panie, idą na powerwalk, ale z Tak, klikami. z klikami Kiedyś i w szliśmy bardziej żwawym tempie niż my. tak. No właśnie. Halo, no właśnie. Prześmieliśmy już żwawo. Dobra, dobra. Zrobimy dzisiaj, moi drodzy, te 3,5 tysiąca kroków. Ale mierzysz? z Julią. Tak, mierzę. Mam Oura Ring na palcu i Dobra. myślę, że później sobie to podsumujemy. Dobra. Okej, czyli tutaj rozumiem, że kierujesz nas w stronę tego, żeby jednak zaufać sobie i swoim przekonaniom, a nie i swojemu sposobowi działania, a nie, tutaj możemy w lewo skręcić, a nie ciągłej oceny porównania pomiędzy tym, co my robimy, a co robią inni, tak? Tak, tylko chyba to jest trochę bardziej złożone. No tak. Tak, czyli po prostu słuchać też siebie. O to mi chodzi, żeby nie każde nie wstanie na trening albo nie zrobienie sobie czasem najzdrowszego posiłku, chociaż ja się bardzo zdrowo odżywiam i zdecydowanie to polecam, ale jak czasem zjemy coś, co nie jest najzdrowsze na świecie, to też się nic nie stanie raz na jakiś czas, tak? Żeby tutaj, teraz nie wiem, idzie zima, mamy naturalnie większą potrzebę na kalorie, co nie znaczy, że mamy się obiadać nie wiadomo czym, ale jednak posłuchać też czasem ciała i przygotować je na zimę i zjeść czasem jakieś, nie wiem, super dobre ciastko w dobrej cukierni bardzo. I właśnie to będzie może jakieś tam wyjście z rutyny zdrowego jedzenia, tylko sałatek, ale nie mieć właśnie wyrzutów sumienia, tylko sobie myśleć, nie no, moje ciało dzisiaj tego potrzebowało. Tak. Tak? I w tym kontekście, żeby po prostu być w tym bardziej gdzieś elastycznym. A drugi aspekt tego, no to jest właśnie to nieporównywanie się do innych, bo naprawdę wszyscy się porównujemy. Znaczy ja akurat już teraz bardzo mało. Myślę, że ty też pewnie już im bardziej jednak ta świadomość nam rośnie, tym mniej się porównujemy. Ale to porównywanie do niczego nie prowadzi po prostu dobrego. Tak? Może być inspiracją do tego, że fajnie, bo ktoś jest aktywny, ja też chcę być, ale nie na zasadzie, o nie, on jest bardziej aktywny niż ja, więc ja już nawet nie podejmę wyzwania. I teraz fajnie, bo wytłumaczyliśmy w pewnym sensie, jak to działa. Tak. Zrozumieliśmy na tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że Wy również. Ja jestem super świadomy tego, o czym rozmawiamy i całej psychologii za tym stojącej. Ale teraz, co z tym w takim razie zrobić? Od czegoś zacząć, żeby wprowadzić tą zmianę, kiedy mamy z tym problem, ale jeszcze nie wiemy, jak to w sobie zmienić. Czy masz jakąś radę, od czego zacząć i jakie kolejne kroki powinny być w procesie właśnie odpuszczenia tym porównaniom i napięciu i stresu, który z tym jest związany? Przede wszystkim ja jestem w ogóle fanką wielką świadomości tego, jakie mamy wartości, jakie nami wartości kierują. Więc jeżeli tu, nie wiem, mówimy właśnie o aktywności fizycznej, którą ktoś powiedzmy chce zacząć, no to warto się zastanowić, co będzie dla mnie w tym wartościowe. Tak, bo to będzie najlepsza motywacja i najlepszy taki moment, w którym się zastanawiamy, dobra, ale czemu ja chcę to robić? Tak, i że jeżeli dla nas jest tylko na przykład sylwetka wartością, to jest super, ale może też się kryje za tym coś więcej. Tak, dla mnie na przykład, ja niektórych treningów nie kocham, nie będę tu ukrywać, Ja też że tak siłownia nie jest moim ulubionym sposobem, witam w klubie. ale chodzę na nią, na zajęcia
Boże, w ogóle, których jest super, bo tam chodzi bardzo dużo starszych pań i sami sobie na tym aerobiku dobieramy obciążenia, więc ja po prostu mam trochę większe, Tak. ale to jest w ogóle taka super energia, że pozdrawiam, jeżeli kiedyś któraś z pań będzie oglądać, bardzo się z nimi kumpluję na tych zajęciach i są super inspiracją do tego, żeby w ogóle się ruszać, bo jak one mogą, to my też naprawdę możemy. Tak. Ale no, dla mnie wartością jest to, że ja bardzo dużo jeżdżę na nartach i chodzę na skitury. No i pojechałam kiedyś na skitury nieprzygotowana fizycznie i bardzo cierpiałam, bardzo. I to nie była dla mnie przyjemność pierwszy raz w życiu i ostatni, bo teraz po prostu jak mam moment, w którym nie chce mi się, to się zastanawiam, dobra, no ale jak się będziesz czuła? Tak. Tak, jak się będziesz czuła na tych skiturach? Będziesz Czyli żałowała, że myślisz nie o poszłaś? przyszłości. Dzisiaj twoją motywacją jest to, co ma się wydarzyć za tydzień czy za Tak, miesiąc. ale coś, co jest dla mnie ważne, tak? Bo Tak. skitury są bardzo ważne dla mnie i są taką moją formą medytacji, aktywności fizycznej i tam wychodzimy o 6 rano, więc może kiedyś jakiś power walk ze skiturów. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Więc może kiedyś jakiś power walk ze skiturów o 6 rano w podejściu na jakieś giewont albo coś. Proszę, fajny pomysł. Co wy na to? Ale Jeżeli wam się podoba, to kciuk w górę i jakiś komentarz. Tak, Myślimy to- o Power Trip. Nasi patroni, których mamy tutaj grupę już prawie 50 osób, wspierają ten projekt. Za co bardzo dziękujemy. To właśnie podrzucili ostatnio pomysł, że chodźcie, pójdziemy razem, spotkajmy się w ogóle na weekend i myślimy o tym Super. i myślę, że w przyszłym roku zorganizujemy Power Walk podczas Power Trip. super, super. No. Jakbyście chcieli na skitury, to śmiało. Bo tam jednak się Okej. głównie idzie, tak? Parę godzin się idzie. Zadzwonię tak, w takim dzwoń razie wtedy. i będziemy myśleć o tym. Dzwonię wtedy. No więc w każdym razie, wracając do tej wprowadzania zmian w życiu, no to zastanowić się właśnie, czemu ja chcę to w ogóle robić. Czy to jest tylko jakieś, nie wiem, media społecznościowe, gdzie coś zobaczyłem, czy rzeczywiście ja naprawdę chcę coś, co jest dla mnie ważnego, tak? To I czasem to mówisz o ważnym, czyli właśnie zacząć od swoich wartości. Czy warto Tak. je wypisać, czy z kimś się super by przegadać? było, super by było je wypisać, fajnie by było je przegadać, być może, nie wiem, nasz partner, czy dzieci z nami na przykład, tak? Tak. Chcą też to robić. Czyli właśnie pójść sobie razem gdzieś na jakąś aktywność fizyczną. Okej. Jaki następny krok tak. mógłby być? Następny krok, no to fajnie jak sobie coś zaplanujemy, Tak? tak? Czyli to, co mówiłeś, żeby to jakieś miało ramy, Czyli harmonogram, można by powiedzieć, Tak, jakichś działań, tak? ale Kalendarz, właśnie nie z wiem, jakimś plan. takim z tyłu głowy elastycznością, że jak któryś z tych dni wypadnie, Tak. to się nic nie stanie, dalej mam plan Okej. i się go trzymam, tak? Tak. Bo to jest super ważne, żeby właśnie mieć tą akceptację do tego, że czasem coś nas zaskoczy i po prostu, no nie, tak, i nie, żeby się nie poddać wtedy, tylko rozumieć, że to jest po prostu proces. To obniża presję, ale nie zmniejsza motywacji. Dobrze dokładnie, myślę? Dokładnie tak. Tak. Okej. Tak, Ale i daje też dzisiaj, właśnie taką kurde, o poranku akceptację. Głowa pracuje, coś niesamowitego. Ja Jestem się bałam, że zachwycony. nie będzie pracowała moja, ale Nie na no, co szczęście ty, pracuje. jesteś na 110%. No bo to jest następna rzecz w ogóle w sporcie, która jest ciekawym tematem. Nie da się dać 110%, to jest moje 100% mocne, którego wiem. jestem pewna i ono jest ekstra, tak? Ale właśnie jak trenerzy czasem mówią 110%, no to wtedy niestety spinają zawodników nam na starcie, no i W krok ten w tył. sposób. No tak. A u mnie na przykład, ja wiem, że muszę dać, no masz rację, 100%, ale ja mówię, że muszę być na najwyższym poziomie, tuż po, wiesz, na starcie, żeby się utrzymać w ogóle z moimi przeciwnikami wtedy, jak płynę. Okej. I po paru minutach od startu okazuje się, że jesteśmy na prowadzeniu, bo my dajemy wszystko z siebie. I czasami sobie myślę, że to jest faktycznie takie, wiesz, 110, Okej. czyli pełna koncentracja Ale i... to jest super ciekawe, dlatego że badania nad stresem pokazują, że najlepsze wykonanie mamy, jak oczekujemy od siebie 90% około. O, proszę. Czyli swoje pewne treningową, swoją pewną tak jakąś postawę i zaangażowanie i poziom. I wiem, że mnie na to stać, jestem pewny siebie, wiem, czego od siebie Tak. oczekuję. A jeżeli nagle na zawodach oczekujemy 110%, 120, 500, różne rzeczy już słyszałam, no to wtedy nagle masz wycofanie się, no bo to jest coś, czego nie jesteś w stanie dać, bo jeszcze nigdy tego nie dałeś. Okej. Więc wchodzisz w dystres, o Tak. którym już tu mówiliście Tak. z Mateuszem. Tak, no bo to jest jakieś zadanie, które jest nie do wykonania, ale no, sportowcy jednak potrafią dać te, nie oszukujmy się, 110%. Tylko jest to związane z tym, że jeżeli jesteśmy w eustresie, Tak, to adrenalina nam pomaga właśnie. i wyciskamy z siebie więcej. Ale Tak. nastawienie powinno być takie, że daje się 100% moje pewne, wiem czego od siebie oczekuję. I w ogóle. Co nie Bardzo, znaczy, że bardzo ciebie ciekawe. to nie motywowało i nie nakręcało. Jak to odbieram, jeżeli mogę na swój Tak, sposób dawaj. odnieść się do tego, co powiedziałeś, ze swoim komentarzem jako sportowiec, Tak. praktyk, a nie psycholog, teoretyk. Tak.
to dla mnie podejście te prawidłowe to jest w takim razie 90% w umyśle, a 110 w wykonaniu. Okej. Wiesz, Tak, o co chodzi? tak, Że te 90 doprowadzi mnie do W 110. kontekście zaangażowania energetycznego. Dokładnie, ale nie napięcia i stresu, Tak. który może być blokerem i tak naprawdę nam przeszkodzić. Fajne, Tak. ale temat, ja myślę, że go dzisiaj nie pociągniemy, ale może umówimy się na kolejny Super. Power Walk, żeby go Super. pociągnąć, bo ja coś tak czuję, że wiele osób z chęcią by chciało posłuchać więcej na ten temat. Patrzcie, jak podczas spaceru uruchamia się głowa, nie dosyć, że podobno, i to Asia Wojsiat ostatnio mówiła, że, Tak, słuchałam. że jak chodzimy, to lepiej się uczymy, lepiej przyswajamy wiedzę. Tak działa nasz mózg. Tak. To jak nie ona mówi dobrze o tym i ciekawie. A druga Polecamy w rzecz, ogóle Asi książkę, bo jest niesamowita. tą książkę. Tak, tą Tak, książkę. O jak mózgu. działa, o Tak. mózgu, jak Tak, działa jak nasz działa mózg. mózg. Tak. No, Świetna. świetna. Jestem w trakcie jej czytania. Ja też. Super. I teraz druga rzecz jest taka, że podczas takiego spaceru rodzą się też nowe pomysły. Tak jak przed chwilą. Tak. Co mamy na to dowód. No dobra, fajnie. Patrząc na ilość kilometrów, które przeszliśmy, czy tam kroków i też zegarek, zamknijmy klamrą tą pogoń Dobra, to za jedno- innymi. To jedną rzecz właśnie bym w tej zmianie jeszcze dodała, która mi przynajmniej pomaga, to, że jak chcę się zebrać do na przykład aktywności właśnie fizycznej, a czuję, że strasznie mi się nie chce, Tak, strasznie, tak. to robię tak, dobra, no to wstanę tylko. Tak, no dobra, no tak wstanę, to dobra, to się ubiorę już w ten strój sportowy i potem zobaczę, czy mi się chce iść na trening. Okay. Tak? I takimi malutkimi kroczkami. Ja sobie myślę, jak już się ubrałam i wszystko mam spakowane, dobra, no to już pójdę, bo wiem, jak się czuję po. Tak. I lubię to po. I wiem, że teraz jest ciężko, ale potem jest ekstra. Więc takimi też polecam małe kroczki, że już jak się zaangażujemy w to działanie do tego wyjścia, albo zjedzenia czegoś zdrowego, albo picia wody tak? Czyli w sensie, dobra, tylko sobie naszykuję tą wodę. Tak. Jak już stoi, to gdzieś się popijam. Więc namawiam do tego, żeby właśnie tak sobie robić małymi kroczkami i wtedy jest łatwiej. Cieszę się, że to powiedziałaś, ponieważ my tutaj podczas Power Walków mamy takie hasło, że idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom. No i to ja tak polecam też. Super. Julia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy spacer. Myślę, że Dziękuję dopiero zaczęliśmy dyskusję i rozmowę na ten temat, ale ja myślę, że dla wielu osób było to i dla mnie również bardzo ciekawa inspiracja i pewne rozwiązania, metody, które możemy już zacząć wdrażać albo w formie budowania zdrowych nawyków, albo rutyn. Tak. To nawiązuje I do tego, tego, i od tego, czego albo i tego, zaczęliśmy. i tego po prostu. Dokładnie. Super. To tyle na tą chwilę, na A nie dzisiaj. sprawdzamy ile kroków, nie możesz tego teraz sprawdzić. Teraz nie mogę sprawdzić, ale szliśmy dokładnie 28 minut. Myślę, że szliśmy takim coś pomiędzy normalnym tempem a żwawym, powiedzmy 1100 kroków na 10 minut. To daje nam 3200 kroków plus minus. Dobra, To jest to. Dobrze się czujesz? bardzo. Fajnie, co? Super, no. No, ekstra. I takiego samego samopoczucia Wam życzymy, gdziekolwiek jesteście, w jakim kraju, w jakim mieście, w jakiej okolicy. Chodźcie na spacer o poranku. Naprawdę to jest magia. I Ja dobra też rzecz. polecam. No właśnie, super. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Miło. I Wam również dziękujemy. Zapraszamy na jutrzejszy Power Walk, bo przecież chodzimy codziennie o poranku, żeby dobrze, fajnie, zdrowo zacząć dzień i w ciekawym temacie. Fajnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.